Cześć, dzień dobry, witam Was. Fajnie się znowu spotkać w tak piękny, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i generalnie tylko się cieszyć. Ostatnie vlogi były bardziej takie dla ciała, jakieś wycieczki górskie, więc tym razem zróbmy coś dla duszy i umysłu. I dzisiejszy dzień zaczynam w Les Pas Mer et Littoral, czyli w miejscu poświęconym morzu i wybrzeżu. Zobaczymy, jak to tutaj się prezentuje. Nigdy tu nie byłem, jestem po raz pierwszy. Ale zanim zacznę tutaj chodzić i zwiedzać, to krótki rys historyczny. Teren ten powstał w jakimś XVII wieku, ponieważ jest tutaj ufortyfikowanie, fortyfikacja, która była po prostu miejscem dla armat nabrzeżnych, żeby strzec dostępu do Zatoki Juan. I tyle. I potem w rękach prywatnych powstał tutaj taki park, po którym zaraz pochodzę. I w końcu zostało to przekazane miastu Antibes, które tu zorganizowało właśnie Les Pas Mer et Littoral, i dodatkowo Muzeum Napoleona podobno jest też w środku. Więc chodźmy. Naprawdę bardzo fajne miejsce, ciche, spokojne, wokół sporo zieleni, jest kilka punktów, z których jest fajny widok na morze, zatokę. Można w ogóle przyjść tutaj sobie na piknik. Spoko miejsce. Z tego co wyczytałem, to armaty, które się tutaj znajdowały, w połączeniu z armatami, które znajdowały się na wyspie Świętej Małgorzaty tam, pozwalały złapać wpływające statki w ogień krzyżowy. Tak więc wpłynięcie do Zatoki Juan między Cap d'Antibes a wyspą Świętej Małgorzaty było zabezpieczone. Myślę, że zatrzymanie się w tym hotelu musi być ciekawą sprawą, ale też już dosyć drogą. Znajduje się tutaj też Centrum Rehabilitacji Dzikiej Fauny. Głównie specjalizują się w przypadkach żółwi morskich. Tutaj są tablice opisane wszystkim, czym się zajmują, jak się zajmują, więc jeżeli znajdzie się jakieś ranne zwierzę, jest przewożone tutaj, poddawane badaniom, rehabilitacji, wypuszczane, później z powrotem w odpowiednim miejscu, aby kontynuować migrację po Morzu Śródziemnomorskim. Były też wcześniej ciekawe tablice a propos trawy morskiej, jaką ona tutaj odgrywa rolę w ekosystemie, aczkolwiek wszystko jest po francusku, więc trzeba znać język. Dotarłem na szczyt wieży znajdującej się tutaj na terenie Les Pas Mer et Littoral i mamy tutaj ciekawą wystawę zdjęć zrobionych z nocnego nurkowania w Zatoce Angers, która jest to zatoka koło Nicei, właściwie od Nicei w kierunku Antibes koło lotniska, i można zobaczyć wiele żyjątek, które sobie tam żyją. Aparycja zwierząt podwodnych zawsze jest fascynująca, ale na przykład nie pomyślałem, że żabnice tutaj mogą być tak blisko brzegu. Myślałem, że jak sobie żyją, to gdzieś tam głębiej, więc to było ciekawe. I mamy też wystawę poświęconą historii tego miejsca od XVI wieku aż do dzisiaj. I to, co mi się wydawało, że to były zabudowania z czasów II wojny światowej, okazało się, że to była to modernizacja z końca XIX wieku.
A tak wspominałem o różnych fortach, to właśnie jeden był tu, jeden był na wyspie Świętej Małgorzaty, za nią jest taka mniejsza wyspa, tam był trzeci, a czwarty był na dzisiejszym Cap de la Croisette w Cannes i one broniły dostępu do zatoki i potem w zatoce były też jakieś baterie rozstawione. Jest też tutaj możliwość umówienia się i wybrania na wycieczkę kajakami tutaj wokół. Widziałem, że odbywają się 2 razy w ciągu dnia takie wycieczki. Jest też możliwość brania się na nurkowanie, ale w sumie nie wiem, jak to tutaj wygląda. Trzeba mieć jakieś doświadczenie, zapewne tak. Tutaj nie wiem, ale są takie możliwości. Zatrzymałem się w pobliżu na wybrzeżu, żeby zjeść krótki lunch, który wziąłem ze sobą i także polatać dronem, co mogliście widzieć. Po raz pierwszy wyleciałem nad wodę. Za tego ujęcia pewnie takie ale trochę się stresowałem. Muszę latać więcej. Jeszcze na odchodne zapytałem się o to nurkowanie, więc to w sumie nie jest nurkowanie, tylko bardziej snorkeling. Więc mamy wyposażenie, pianka, kapok, maska z rurką i pływa się z przewodnikiem po powierzchni i pokazuje co jak. Ciekawe. Warto się chyba, myślę, tam wybrać i może to uczynię w niedalekiej przyszłości. Więc przyszedłem pod latarnię de la Garoupe, nie tylko do tego, że są stąd ładne widoki, bo są, ale też dlatego, że odbywa się to pierwsza edycja Cap Art Garoupe, wystawy dzieł. Jest to, jak to reklamuje merostwo, miks sztuki współczesnej z dziedzictwem przodków. Więc są tu różne rzeźby, obrazy, wystawa fotograficzna też ponoć, więc pokręcę się tutaj, pooglądam. Coś dla duszy, coś dla umysłu. Niektórzy z twórców bardzo fajne rzeczy, które mi się podobają, tutaj powystawiali, aczkolwiek ceny póki co wykraczają poza mój zdroworozsądkowy budżet. Ale fajna inicjatywa miasta, żeby promować gdzieś tutaj okolicznych, lokalnych artystów i ich dzieła. Jestem z powrotem w centrum Juan-les-Pins i bardzo fajny to był dzień. Bardzo mi się podobała moja mała wyprawa. I tak się tylko zastanawiam, czy Les Spas Mer et Littoral można polecić komuś, kto przyjeżdża turystycznie. Jeżeli wpadacie tak stricte turystycznie, nie? Tak jedziecie na parę dni i lecicie Monaco, Nice, Antibes, Cannes, nie? Żeby zwiedzić jak najwięcej, no to raczej nie chcecie poświęcać na to czasu. A jeżeli wpadacie bardziej rekreacyjnie, spędzacie czas gdzieś tak bardziej na plaży i tak w wolniejszym tempie, a to taka wyprawa tam w połączeniu później z wycieczką kajakiem z przewodnikiem albo na snorkeling z przewodnikiem, myślę, jest ciekawą opcją.
w mojej opinii tylko dojście pieszo jest tam mało ciekawe, ponieważ z Antibes musicie przejść przez cały Kap d'Antibes, idziecie ulicami, tam w sumie nie ma nic ciekawego. Lepiej trochę to wygląda z João Lepin, bo idziecie co prawda cały czas wzdłuż drogi, ale idziecie drogą wybrzeżem, więc macie fajny widok na Zatokę João, macie widok na wzgórza, gdzie znajduje się dzielnica Kalifornia w Cannes. Widzicie Masyw Esterel, widzicie Wyspę Świętej Małgorzaty, więc jest to lepsze, ale zajmuje też to trochę czasu, obydwie drogi, tak przynajmniej z pół godziny trzeba liczyć, jak nie więcej. Więc chyba lepszą opcją jest dojazd autobusem numer 2 dla zaoszczędzenia czasu, albo spróbowanie podjechanie tam samochodem i zaparkowanie. Myślę, że ciekawe miejsce, ale tak jak mówię, bardziej na takie, kiedy spędzacie tutaj czas bardziej rekreacyjnie, a nie nastawiacie się na zwiedzenie jak największej ilości znanych miejsc. To tyle dzisiaj ode mnie dla Was. Będę się cieszył resztą pięknego dnia, ale z Wami już się teraz żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, siema.